W dzisiejszym odcinku budowy kampera z autobusu. Skręcamy meble z Erykiem, wytnę pierwszy fragment linoleum na podłogę w kuchni, wybiorę miejsce na montaż Webasto, wniesiemy i zamontujemy meble w autobusie i ciekawe stolarskie patenty ułatwiające montaż mebli od Eryka. Siema, dzisiaj jesteśmy u Eryka, będziemy składać meble. Tutaj już mamy jedną szafkę przygotowaną, Eryk się troszkę pośpieszył, ale twierdzi, że jakbyśmy to składali razem, to byśmy dzisiaj do północy siedzieli. Coś Wam będziemy chcieli pokazać z Erykiem, to znaczy bardziej Eryk, ja tak średnio, ze mnie średni majster, chociaż jak składałem meble na Woli Rafałowskiej, pamiętasz? Zajebiście było? Poza szufladami, bo z szufladami się trochę męczyłem, Eryk przyjechał mi pomóc i no, tu mnie szuflady chyba największy problem. Tutaj już Eryk skręcił, będziemy mieć chowek. Powinienem Wam pokazywać, bo tu będzie tajna skrytka, ale to zobaczycie na miejscu. Od czego będziemy zaczynać, Eryku? Tak, korpusy skręcamy. Korpusy. No to dobra, to lecimy z korpusami. Tak majster skręca meble. W sumie fajna mała ta skrętareczka, spoko. To jest na 12 V? Tak, 12. Nie wiem, ale to też chyba budżetowa firma, co nie? Metabo? No. Tak, znaczy one kosztują około Metabo. 400-500 zł za sztukę. Nie taka budżetowa. Lata 600 chyba, bo to ma tylko quicka, nie? Tak, i można założyć Czyli? inne końcówki, jest ich kilka zestawów. Mieliśmy robić razem, a Eryk robi, a ja chodzę z kamerą. Chcemy szafkę pod kuchenkę. Kuchenka jest dwupalnikowa, czyli wąska. I w środku tutaj jeszcze butla z gazem się musi zmieścić i Eryk kręci tutaj, tak, tą płytę, żeby... Żeby nie ograniczać właśnie tutaj światła na tą kuchenkę. Czaję. Tutaj butla się zmieści, a tutaj będzie więcej miejsca u góry na kuchenkę. I ty wszystko na oko kręcisz. Ale to widać, już po jakimś czasie widać. No, tak samo ja się czasami zaskakuję, jak gdzieś tam na miarce coś ustawiam i praktycznie na oko jestem w stanie równiutko co do milimetra. Czyli tu sobie najpierw łapiesz z jednej strony Znaczy tam... i zaraz będziesz przestawiał, tak? Bo tu tak Tak. czaję. No spoko. Eryk nam teraz opowie, od czego zaczyna skręcenie takiej szafki 50. Zaczynam od znaczenia osi otworu, żeby przykręcić bok. Skręcam. Oś otworu, czyli te linie rysujesz sobie w miejscach, w których nawiercasz pod konfirmaty. Nie ma takich szablonów, żeby to przyłożyć sobie, bo jak tyle mebli robisz? Nie, bo ja to wiesz, tutaj wyznaczam dokładnie po 5, a tak naprawdę to kręcę gdzie chcę. Aha, Czy to jest 5, czy to jest 7, jaka różnica, nie? Pod kamerkę, nie? nie tyle, że gdzie chcesz, tylko na oko, a oko masz już w miarę precyzyjne. Wiesz, no to jest chyba tak z tej strony. No nie, no to ja też już temat kojarzę. Okej, nawet sprawdzę. 48 mm. Do tych otworów sobie bok teraz wystawiasz. Dlaczego nie kręcisz na konfirmatach tego? Za drogie. Nie, to właśnie myślę, że to jest droższe. Tak? Tak, tylko że konfirmat ma 5 mm. I rozrywa płytę czasami. No. Każdą poprawiasz na tą płytę wiertłem? Tak, wiesz co, prowadzenie święta, nie? Aha. Jakbyś ty samowiercące zastosował wkręty ciesielskie. Masz. I co one nie robią? Nie lubię na nich kręcać. Jak to się nazywa, ten element szafki, który teraz kręcisz? Spinka. Spinka. Każdy to inaczej nazywa. Mhm. Ja to nazywam spinka. Czyli to jest taka nazwa nieoficjalna. Do mebli fajne małe poręczne sprzęty. Tak. Jakbym cały dzień miał właśnie taką dużą, ciężką, to... Byś miał zajebiście duże łapy. Na razie mam zajebiście duży brzuch. No nie przesadzaj, nie jest tak źle. Ile ci ogólnie taki zestaw schodzi na warsztacie, całość? Jeden taki Dzień roboczy? porządny dzień, no. Porządny 12 godzin czy porządny 16? 10 z przerwą na piwo, nie? A potem się dziwi, te szafki pokrzywione. Tak, popękane. Eryk nam fajny patent sprzeda teraz. Tak. Na montaż prowadnic. I to też. Ale tutaj masz co? To są fronty, To są fronty, tak. od tych, które będą niżej, tak? Jak każdy szanujący się
Teraz nie muszę szablonu używać. Czyli Eryk sobie podkłada 2 fronty tutaj i kręci prowadnicę do najwyższej szuflady, w której będą nie wiem co, ale coś pewnie będzie. Nie mam aż tyle sztućców, żeby w 3 szufladach, 50 je trzymać, co ty. Tujki z przyprawami. Fajnie, w kamerze naprawdę fajnie ta cegła wygląda, ale tu chyba też światło robi robotę, że jest dość jasno. I analogicznie z drugiej strony, ale to ciekawa. Fajne, Opcja, bo trzyma kąt prosty. Druga sprawa, wysokość już szukam. Gdzieś ty się tego nauczył? Jakiś tutorial na YouTubie, czy? Sam na to wpadłem. Tak? Tak. Ady GTV, tak? Fajnie to chodzi. To śmiało można montować. I cenowo spoko chyba, co nie? Cenowo spoko. To jest polska firma produkowana w Chinach. To jest sprzęgiełko, to będzie trzymało tą szufladę. Czyli w szufladach też jest sprzęgiełko, nie tylko w samochodzie. Zostawiasz sobie, licujesz, tak? Z tymi i tyle. Tu nie ma żadnej filozofii. Ja pierniczę. To są fajne szuflady. Powiem Ci, że za tą cenę to naprawdę to fajnie chodzi. Model? Modern Slide. Modern Slide z GTV. I pewnie łatwo się ściąga. Tam te Tak. cycki trzeba pociągnąć, oba? Tak. A, jest. Czyli teraz już se... Op. A to no nawet trzyma trochę. Tak, tak, ona jest mocna. Bo nie lubisz wtedy. Mógłbym być meblarzem. Spoko w sumie robota. Zrobiłem robotę. Mogę dalej kręcić. Czy coś jeszcze? Mogę włożyć jeszcze. Takie całkiem łatwe. Dobra robota. Ogólnie praca meblarza chyba nie jest jakaś ciężka super, co nie? Ciężka czy, nie? czy są... Warunkiem, że nie trzeba na przykład jakieś ciężkie komody wnieść na 4. piętro Aha. po schodach. Satysfakcję masz z roboty, czy Tak. Lubię cały to. czas? Ile lat już robisz? 7 lat. 7 lat i cały W czas zawodzie, ma. Od roku na swoim. Mhm. Planujesz też meble, jak jedziesz do kogoś na mieszkanie na przykład, na wymiar, to wszystko rozrysowujesz? Tak. Tak, współpracuję z projektantkami. Ciekawe. Także Fajne projektantki? ładne. Ładne? Polecasz? Polecam, choć mam dziewczynę. Co, ty im wysyłasz zdjęcia takiego mieszkania i one robią Mój projekt? szkic, No. mój szkic, po czym one robią projekt i wysyła to już bezpośrednio do klienta. Aha. I ile taka impreza, taki projekt? 500 zł dla mnie. Dla Ciebie, Tak. 500 zł. O, jakbyś chciał To prywatnie, mówisz o wizualizacji, czy... Projekt 3D. Aha. Projekt 3D. No to zaraz zobaczymy projekt 3D od ładnych projektantek. A projektantki pokażesz mi też, czy nie? Nie. Sposób na fronty. Przykręca, zostawia takiego dzióbka i za chwilę pyknie od przodu z łapy Piknę. i zaznaczy na froncie miejsca, w których mają być wkręty. A potem wystarczy tylko rozwiercić otwory. Delikatnie wiertełkiem poprawić. Jest idealnie. Igła. Chłopie, nie świruj tutaj przed widzami, pokaż jak naprawdę to robisz, co nie? Okej. Nie. Podobno nie można mieć szybko, tanio i dobrze. Eryk wychodzi z założenia, że zrobi szybko, tanio i średnio dobrze. A tutaj szafeczka pod zlew. Eryk właśnie kończy kręcić. Eryk nam pokaże, jak się robi podpuszki. Fory. Czyli masz takie wiertło. Ale kojarzę, ja nawet chyba mam jakieś takie, tylko chyba mniejsze. A może nie mam, ale kiedyś używałem na pewno. Fajne jest organicznik, nie przejdzie na wylot, nie? To jest na stemu. O, widzicie z temu. Fajny, Gościu też meblarz na temu kupuje rzeczy. całe 14 zł.
No i jak długo Ci służy już? To już z 50 otworów zrobiłem, nie? Ale nie, to jest spoko. To ja właśnie kupiłem brzeszczoty do Multitoola i też jestem w szoku, jak długo trzymają. To ja jeden wsadziłem, używam go już trochę i naprawdę jest ostrzejszy niż to, co kupisz w Leroyu czy w jakiejś innej To Castoramie. prawda, no. One chyba mają ten problem, tak z tego co zauważyłem na temu, że nie są zabezpieczone od korozji. One troszkę mogą rdzy łapać. Ale tego na oko nie kręciłeś, tylko tutaj odmierzałeś, tak? Ile odmierzałeś od 24 krawędzi bocznej? 24 mm, a ta odległość między palcami moimi. Czy mierzysz, czy to jest Mierzę, bez bo różnicy? żeby nie było kolizji z Aha. tą spinką właśnie. Jest 15, Tu też GTV. też GTP wszystko. Sobie dostawiasz poziomicą, też spoko patent. No, takie małe myczki, kurde, a bardzo usprawniają robotę. Ja tego nie wiedziałem i na przyszłość będę wiedział. Ja. Właśnie miałem albo to, No, to jest z Leroy, tak? tak zrobiła, albo to właśnie tak samo. No. I to o, I szybko się tępi. Tak. A z temu się nie z tępi temu szybko i jest szybko. 2 razy tańsze. za 6 zł to 30. No. 30 zł z Leroy, 6 zł z temu. I pan stolarz, który na co dzień się takim czymś zajmuje, mówi, że temu wygrywa tutaj. Tak. Już pomijając cenę, ale w kwestii samej jakości i wytrzymałości tego ostrza. Jesteśmy już w kamperze z powrotem. Przywieźliśmy dzisiaj blaty. Takie będą, normalnej grubej płyty. Waga mnie tutaj nie interesuje za bardzo, więc poza tym tych blatów też nie jest nie wiadomo jak dużo. 3 metry takiego blatu. Myślę, że nie zrobi dużej różnicy, a będzie solidnie przynajmniej. Przyszło linoleum, teraz je otworzymy. Takie kawałki też gdzieś wykorzystamy w lukach bagażowych, w ławkach można wyłożyć pewno. Takie piękne linoleum mamy w kuchni. Tu trzeba zrobić teraz te ściany, odsunąć jeszcze 2,5 cm, gdzie będzie przestrzeń na instalację. Taki. Po zamontowaniu linoleum przygotowałem do końca ściany w kuchni, przyklejając od góry 2 cm XPS-a, po czym zabrałem się za szukanie miejsca na Webasto. Myślałem, że uda mi się je zmieścić i zamontować sensownie pod podłogą. Przygotowałem nawet sobie na nie miejsce, ale po dłuższym zastanowieniu się zdecydowałem, że zamontuję je zaraz za ścianą sypialni, skąd dużo łatwiej będzie mi wszystko połączyć i później serwisować w razie potrzeby. A podłogę w najbliższym czasie zaizoluję od spodu, póki mam do niej dobry dostęp. Ponad godzina pracy przy planowaniu i wybieraniu najlepszego miejsca zaowocowała tym, że i tak muszę poczekać z montażem tego Webasta. W taki sposób zirytowany zakończyłem ten dzień pracy. Musieli przejść. Montujemy meble właśnie z Erikiem dzisiaj. Wnieśliśmy szafki, tak to na razie wygląda. Tam jeszcze mamy 2 szafki z tyłu. Pokażemy Wam, jak wygląda montaż mebli na realizacji. Trzeba je poskręcać ze sobą, powstawiać blaty i powywiercać otwory, tak? Na kuchenkę, na takie rzeczy. No i teraz będzie wyrównywał tutaj krawędzie, żeby się zgadzały ze sobą i dokręcał. Będzie co z tych mebli, czy nie? Będzie. Eryk daje gwarancję na 15 lat, tak? Na meble. Tak, 15 Chyba że się zaleją, to wtedy nie uwzględnia reklamacji. Ile, Eryk, sprzęt do robienia mebli kosztuje takich podstawowych? Jakbyś chciał cały wyposażyć nową firmę? 15 koła, 10? Na początek 10 tysięcy. Cie- Ja mówię o narzędziach do montażu. Jakaś piła, skrętarki, wyżynarki.
Nie za dużo Ci pomagam? Nie, wystarczająco. Ogólnie wcześniej w planach było, żeby te szafki zrobić na równo z parapetem. Ale tutaj Eryk mnie przekonał, że mogłoby to być trochę irytujące, jakbym się musiał tak schylać do 70 cm szafki. I myślę, że to był dobry wybór. Takie profesjonalne ściski z temu. Excellent. Eryk skręca meble w chińskiej jakości. Końcówka z temu. O, kolejnego się czegoś nauczy. Takiego czegoś nigdy nie używałem. Ja bym ściągnął. Czyli tak, rozrysowałeś otwór pod płytę gazową. Idziemy na zewnątrz ją wyciąć. Tak. My pijemy kawkę. Przy tej okazji przypominam, że jest możliwość wsparcia tego projektu w linku w opisie na Buy Coffee Tu albo na Patronite. Eryk potwierdza. Potwierdzam. Coś ciasno. Większa szpana, a tu jest ciaśniej trochę. No, patrzcie tutaj, co Eryk zrobił. I ta sama historia tutaj. Tylko nie wiem jeszcze, czy nie zrobić sobie przegródek tam na dole. Ja to robię w ten sposób. Ty, jak stąd? Czy ja dzisiaj tu będę mieszkał już? Fajny, taki nie za głęboki rzeczywiście, tak jak mówisz. Powinno być ok. No, to strzała, panie, profesjonalnie. Panie. Nabrudziłeś. Zaczynam. Teraz co, siłowniczek? Siłowniczki, tak. Jakie to są siłowniki? To jest siłownik z Bluma HKXS. Jeden z lepszych siłowników. Cechują się wytrzymałością, a druga sprawa, mają dożywotnią gwarancję. A, ale Tak, wszystko Bluma ma dożywotnią gwarancję, czy? Tak, kiedy właśnie akcesoria Bluma mają dożywotnią gwarancję. 45, 30. Eryk mówi, że będzie robił teraz silikon, czyli będzie zabezpieczał te krawędzie, żeby nie wchodziła w nie woda. Jakby przypadkiem pod uszczelką, która będzie pod zlewem, się dostała. Odtłuszczamy, tak? Krawędzie wszystkie. I tutaj dajesz silikon na to, a nie na... czy na blat. Tu nakładam i wyciskam. Po zabezpieczeniu i przyklejeniu zlewu przyszedł czas na płytę gazową. Najpierw wklejenie uszczelki, następnie montaż płyty za pomocą specjalnych metalowych uchwytów przykręcanych od spodu blatu. Zostaje tylko podłączyć butlę, zmienić końcówki na dedykowane do LPG, wpiąć wtyczkę do gniazdka i można na niej gotować. Teraz zameczki, z którymi Eryk się tutaj męczy już chwilę, Dłuższą chwilę. które wymagają precyzji co do milimetra. Lega, taki element kręci i o ten element się zaczepia. Jak się otwierają szafeczki. No, elegancko. Tutaj mamy te szafki ze schowkami. Cichy domek, fajnie, że sobie opada i nie czaska. Trzeba je wyregulować oczywiście, cofnąć i tutaj prawdopodobnie zrobię jeszcze pasek taki, żeby z tych półek nic nie spadało. Mamy dwie półki otwierane do góry. Prawdopodobnie na jakieś ciuchy. To wszystko oczywiście w trakcie użytkowania kampera.
Otwarte zamki, jak będę jechał gdzieś, zamykam, żeby nic z tych szafek nie powypadało. Kolejna otwierana do boku i tak samo z możliwością podniesienia dna. I tutaj jeszcze będą takie dwie wysuwane szuflady, bo się zmieszczą. Będzie biurko, więc tu tych szuflad nie będzie, bo i tak by się nie wysunęły. Meble były dniowym poślizgiem tak naprawdę. Dzisiaj jest niedziela, wczoraj w sobotę do północy z Rykiem montowaliśmy te meble. To znaczy głównie on montował, a ja się tutaj tylko kręciłem i nagrywałem. Tutaj będą jeszcze doniczki namięte. Myślę, że tutaj roślinki będą miały dobre warunki do tego, żeby sobie rosnąć. Zawsze będzie ciepło w kamperze przecież i tutaj będą miały zawsze dużo słońca. Tutaj mamy płytę gazową. Tutaj będzie oczywiście butla schowana z gazem, wysuwana na szufladzie wyjeżdżającej, żeby mógł sobie łatwo tam się dostać i wymienić w razie W. Mięta, bazylia, oregano, czy nie wiem co tam można. Pomidorki koktajlowe po sam sufit. Możecie swoją drogą dać znać, jeżeli się znacie na takich tematach, macie doświadczenie, to można w kuchni uprawiać fajnego. Dlaczego meble są jeszcze zanim skończyłem ścianki? Bo właśnie nie chciałem dopuścić do sytuacji, w której będę chciał zamontować meble i okaże się, że nie wejdą między ścianki albo że będzie to problematyczne. Więc teraz jak już mamy meble, poustawiałem sobie wszystko, wiem co w jakiej odległości ma być. Teraz będziemy zabudowywać tutaj ściankami i to będziemy robić w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będziemy spawać też kratownicę autobusu. Ja będę sobie tutaj leciał ze ścianami dalej, z izolacją. Będę chciał zainstalować webasto, więc żeby zrobić webasto muszę najpierw zrobić ściankę działową od sypialni, która oddzieli sypialnię od pomieszczenia z pralką i z lodówką, bo tam będę chciał mieć webasto, bo tam będzie najłatwiej mi wypuścić spaliny i najłatwiej pobrać powietrze z sypialni i wpuścić do sypialni z powrotem. Ja jestem bardzo zadowolony z tych mebli, a gdybyście chcieli skorzystać z usług Ryka, do czego gorąco zachęcam, dacie znać, że jesteście ode mnie, do już niskiej ceny za jego usługi wyczarowałem jeszcze 5% rabatu dla moich widzów. My widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!